Dzień dobry. Tematyką tego filmu będą stereotypy. Dzięki temu wideo dowiecie się, czym są stereotypy, jak powstają, jakie są ich konsekwencje oraz jakie znaczenie dla coacha ma wiedza dotycząca stereotypów. Zaczynajmy. Stereotypy to generalizacja dotycząca określonej grupy, gdzie identyczna charakterystyka jest przypisana wszystkim jej członkom, niezależnie od rzeczywistych różnic między nimi. Przykładem tak właśnie rozumianego stereotypu mogą być przekonania na temat kobiet, które często oceniane są jako bardziej opiekuńcze czy emocjonalne niż mężczyźni. Tymczasem nikt z nas nie jest w stanie znać przecież wszystkich kobiet, by móc faktycznie stwierdzić, że wszystkie one są rzeczywiście opiekuńcze i emocjonalne. Kolejną ważną kwestią, z której należy zdawać sobie sprawę, to cechy charakterystyczne dla stereotypów. Pierwszą z tych cech jest nadmierne uproszczenie, wskazujące, iż stereotypy odnoszą się do całej określonej, tzw. stereotypizowanej grupy. Cecha numer 2 to nadogólność, przyjmująca, iż wszyscy członkowie danej grupy są tacy sami. Cecha 3. Niewielka podatność na zmiany, nawet w wyniku nowych informacji dotyczących danej zbiorowości. I cecha ostatnia, czwarta, to społeczna znajomość stereotypów, bowiem stanowią one element kultury jakiejś społeczności i przez to rzeczywiście trudno się ich wyzbyć. No właśnie, skąd biorą się stereotypy? Jak one powstają? Otóż stereotypy powstają bazując na naszych obserwacjach i doświadczeniach, albo na informacjach przekazanych nam przez innych ludzi, którzy mieli wpływ choćby nawet na nasze wychowanie. Ważnym powodem jest też funkcjonowanie grupowe człowieka. Każdy z nas należy bowiem do jakiejś grupy płciowej, rasowej, wiekowej czy społeczno-ekonomicznej. Dlatego to właśnie grupy są istotnym źródłem naszej tożsamości i poczucia własnej wartości. Mogą one jednak powodować podział świata społecznego na tzw. grupy własne i obce. Grupa własna, my, to grupa, z którą identyfikuje się jednostka, której członkiem się czuje. Z kolei grupa obca, czyli oni, to grupa, z którą tej identyfikacji nie ma, z którą jednostka się nie identyfikuje. Przykładowo, jeżeli jesteś mężczyzną, twoja grupa własna obejmować będzie wszystkich mężczyzn, natomiast grupa obca składa się ze wszystkich kobiet. Konsekwencją tak rozumianej kategoryzacji społecznej są założenia przyjmowane w stosunku do grupy własnej i obcej. Z jednej strony chodzi tutaj o stronniczość wobec grupy własnej, rozumianej jako pozytywne uczucia, lepsze traktowanie członków własnej grupy oraz przeciwnie negatywne uczucia i gorsze traktowanie przedstawicieli grupy obcej. Z drugiej jednak strony mówi się też o jednorodności grupy obcej, która polega na spostrzeganiu członków grupy obcej jako bardziej jednorodnych oraz jako bardziej podobnych do siebie niż członkowie grupy własnej. Działa tu zasada: oni wszyscy są tacy sami. Wymienione założenia, przyjmowane w stosunku do grupy własnej i obcej, mogą niestety prowadzić do negatywnych konsekwencji stereotypów. Chodzi tutaj o uprzedzenia i dyskryminację. Uprzedzenie rozumiane jest jako negatywny stosunek do członków jakiejś grupy, utrzymywany tylko z tego powodu, że są jej członkami. Z kolei dyskryminacja to wrogie i niesprawiedliwe zachowanie wobec osób należących do stereotypizowanej grupy. W filmie omówiliśmy stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację, czyli negatywne myśli, uczucia i zachowania dotyczące innych osób czy grup społecznych. Musimy pamiętać o tym, że czy chcemy, czy nie, wszyscy na co dzień posługujemy się stereotypami. Jak sobie więc pomóc, żeby ograniczyć ich negatywne oddziaływanie? Po pierwsze, trzeba kwestionować sposób patrzenia na świat i ludzi. To znaczy pamiętać, że jeżeli coś nam się wydaje, to wcale niekoniecznie tak musi być. Po drugie, powinniśmy wystawiać nasze przekonania na konfrontację z tymi, którzy myślą inaczej. Oczywiście zmienianie stereotypów trwa długo, ale jest możliwe. Starajmy się więc uważnie obserwować nasz umysł, by korygować nadmiernie ogólne i automatyczne treści i wobec tego często błędne stereotypowe opinie. Oczywiście to wymaga wysiłku poznawczego, ale może przynieść dużo korzyści. Dlatego życzę życia z otwartymi umysłami na innych oraz siebie samego.